Dzisiaj dla odmiany wybrałem się do Orleanu. Orlean jest położony godzinę czasu od Paryża autobusem. Jest to bardzo historyczne miasto, szczególnie dla Francuzów, ponieważ tutaj dawno temu była taka dziewczyna, która pogoniła Anglików z tych terytoriów Francji, czyli Joanna d'Arc, tak? Czyli Joanna d'Arc, dziewica orleańska, jak zwał, tak zwał. Bardzo zawiła historia. Możecie sobie przeczytać to na temat tej całej postaci w wiadomościach na Wikipedii. Też obejrzeć film, jak to woli. Ja tutaj nie przyjechałem po to tylko i wyłącznie, bo jakoś tak te zawiłości francusko-brytyjskie mnie zbytnio nie interesują aż tak mocno. A przyjechałem głównie dlatego, bo zawsze chciałem zobaczyć miasto Orlean, Nowy Orlean w Stanach Zjednoczonych, nie? A jak się można domyśleć, nazwa i w ogóle wszystko, no to się wywodzi właśnie z Orleanu, czyli z tego francuskiego niewielkiego miasteczka. Także lecę zwiedzać. Oh mama, last night I met a young man. Oh mama, he turned to me and said, won't you be mine, 789? Won't you be mine, 789? Then down on one knee, he called me baby. He told me my smile was so divine. Won't you be mine, 789? Won't you be mine, 789? Jak sami widzicie, miasto jest bardzo ładne, ale ulice są puste. No nie ma tutaj zbytnio turystów, a może tylko dlatego, że jak mówiłem ludziom, że jadę do Orleanu, to każdy mi pytał się, a co tam w tym Orleanie może? Po prostu nikt nie za bardzo, no nie jest to miasto, które jest może tak bardzo na tej mapie takiej turystycznej, nie? Tak zwanej, że każdy musi zobaczyć przykładowo. Ja miałem swój cel, żeby tu przyjechać, także myślę, że warto odwiedzić. Tylko ja tutaj będę chyba 2 czy 3 godziny jedynie, także nie za wiele uda mi się zobaczyć. Postaram się tu następnym razem przyjechać na przynajmniej 2 czy 3 dni, żeby zwiedzić więcej, bo naprawdę miasto ma wiele do zaoferowania. Także odwiedzajcie. Won't you be mine, 789? Przyjeżdżając do Paryża, przeglądałem różne informacje dotyczące atrakcji turystycznych w Paryżu, jak również różne ciekawostki. I co mi wpadło w internecie, był syndrom paryski. Ponoć schorzenie dopadające turystów z Azji, dokładnie z Japonii, którzy przyjeżdżając do Paryża dostają wielkiego zawodu mentalnego, no i dostają psychicznego doła, związanego z zawiedzeniem się ogólnie. Z zawiedzeniem się całego ekspektacji, które Paryż gdzieś tam podobno kreuje w ich wizjach, a jednak gdy przyjeżdżają tutaj są dość zawiedzeni i nie wiem.
To chyba siła naszej wyobraźni to kreuje ogólnie. Ja ogólnie z mojego doświadczenia całego życiowego mogę powiedzieć, że byłem w różnych miastach, no tak samo w Tokio trochę mogę powiedzieć, że się zawiodłem na Tokio. Myślałem, że kompletnie inne miasto jest. Czy tak samo można powiedzieć o Nowym Jorku, czy Londynie, czy jakichkolwiek innych miastach. Także no zawsze miejcie otwarte umysły, ale też nie bądźcie zbytnio naiwni na trendy i na style, znaczy trendy, style i to, co jest ponoć bardzo trendy, nie? Czy bardzo w modzie. Bo to akurat może być złudne czasami. A nasze ekspektacje, tak to ująć, mogą być, no może, lepiej unikać zawiedzenia, to chciałem powiedzieć. Dzisiaj w Paryżu, jutro jest deszcz, czyli też mój błąd, bo postanowiłem pierwsze 2 dni, kiedy była ładna pogoda, spędzić w muzeum, czyli w Pompidou i w Louvre. Zamiast na przykład sobie zaplanować czas i spędzić dnie, które będą deszczowe w muzeum, niżeli spacerując po mieście w deszczu, nie? Także unikajcie tylko moich błędów, jak również będziecie sobie planować wycieczkę, to zawsze miejcie na względzie warunki atmosferyczne i pogodę, żeby sobie zaplanować dobrze wypoczynek w różnych częściach miasta. No. Ja nie wiem, moje plany trochę się pomieszały teraz, bo miałem trochę planów, ale no, dzisiaj jak spojrzałem na prognozę pogody, no to było non-stop deszcze, burze i tak dalej. Także nie wiem. No już tak w sumie przez ostatnie kilka dni, z tego co widziałem na swojej aplikacji, to przeszedłem przez Paryż. Pokonałem w Paryżu ponad 70 parę kilometrów, także jest to spory wyczyn. Także tyle, no. Syndrom paryski. Czy was tego dopadnie? Ciężko powiedzieć. To chyba wasze prywatne, osobiste podejście do niektórych rzeczy. Ja ogólnie uważam Paryż za bardzo ciekawym miastem. Nie wiem, jak tutaj się mieszka, to jest trudno powiedzieć, bo nie wiem, jakie są warunki mieszkalne, ile po prostu kosztuje mieszkanie. Z tego co wiedziałem, są dość solidne pieniądze. No ale jak wiadomo, gdzie solidne pieniądze, no to zawsze większy stres, nie? Bo ciężko te pieniądze jakoś wywalczyć, nie? Czyli miasto naprawdę bardzo fajne, warte odwiedzenia. No, jeden z takich przymusowych miast w Europie do odwiedzenia. Aczkolwiek nie jest tanie, no to trzeba sobie zaznaczyć, że nie jest to tania wyprawa i nawet tak jak ja tutaj jestem na budżecie, no to zapłaciłem 200 euro za 6-dniowy nocleg w hostelu, nie? W dormitory dla 4 osób, czyli to najtańsza opcja. No ale no tak to jest. No, największe miasto Europy, Unii Europejskiej, chciałem powiedzieć, jak i jedno z najdroższych. A ja chyba sobie teraz posiedzę trochę, nie wiem, może poczytam jakąś książkę. No i zobaczę, jak się rozwinie sytuacja z pogodą, no i tyle.